Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam taki bardzo prosty sposób na to, jak uratować Wasze róże pienne, jeżeli coś złego z nimi się stało. Nie wiem, na przykład koronka przemarzła w zimie. To będzie pierwszy odcinek, będą takie 3 odcinki. Dzisiaj będzie, jak przygotować się do tego procesu. Zobaczcie, tutaj mamy takie niskie róże pienne, które bardzo trudno jest okryć na zimę. I one najczęściej mogą przemarznąć. Nie takie wysokie, które ładnie naginamy i przysypujemy koronkę, tylko takie, które praktycznie nigdy nie są okrywane. I tak nam się tutaj stało. Z tych kilku sztuk, jedna sztuka, zobaczcie, całkowicie koronka nam przemarzła. Uschła, nic tutaj nie ma. Ale zobaczcie, że to, co jest cechą charakterystyczną róż piennych, czyli dawanie tych takich odrostów z ziemi, spowodowało, że wyrósł nam taki ładny tutaj pęd i myśmy tego pędu nie usunęli. Usunęliśmy wszystkie pozostałe odrosty, ale ten ładny pęd zostawiliśmy. Po co? Dlatego, że na tym pędzie w lecie zaokulizujemy sobie, jeszcze nie wiem, czy to będzie ta sama odmiana Cubana, czy to będzie jakaś inna odmiana, zaokulizujemy sobie i później będziemy się mogli pozbyć, odciąć tą starą część. I tak zrobię ze wszystkimi tymi różami, bo zobaczcie, tutaj mam zostawiony pęd od samej ziemi, który idzie. Tu jest ten od tej drugiej rośliny, tu mamy kolejny, tak? Tu zobaczcie, nawet fajnie widać, jak już o tej porze możecie mieć u siebie w ogródku taką sytuację, że z nasady róży piennej zaczyna Wam wyrastać taki pęd. I jeżeli chcecie zrobić to, co ja Wam teraz pokażę, czyli zastąpić sobie tą starą różę nową, to nie usuwajcie tego pędu, tylko zostawcie go, żeby on urósł w taki mocny pęd jak ten. Natomiast jeżeli jesteście zadowoleni z tego, co macie ładną roślinę, to należy usuwać. Nie dopuszczać do tego, żeby wyrosło w takie duże baty, bo potem będzie coraz większy z tym problem. Ale myśmy zostawili. Ja zobaczę, być może tego też zostawię, a usunę tego, bo on mi się tu troszeczkę nie podoba, bo ma tutaj takie kolanko. Ale być może zaokulizuję na tym pędzie i też będzie ok. I teraz tak, jeżeli już zdecydowaliście się na takie coś, że będziecie to robić, czyli będziecie jak gdyby od nowa okulizować sobie różę pienną na tym starym korzeniu, to co należy zrobić? Właśnie chcę Wam pokazać bardzo ważną rzecz, którą o tej porze roku trzeba zrobić. Macie taki pęd zostawiony i powiedzmy, że wiecie o tym, że będziecie go okulizować. Te były na 60 cm. Możemy sobie zrobić na 90, możemy sobie zrobić wyższe. W każdym razie chodzi o to, że te wszystkie wyrastające teraz pędy trzeba regularnie usuwać. Widzicie? I to trzeba robić bardzo delikatnie, w prawo, w lewo. Zobaczcie, jakbym go ciągnął w dół, to najprawdopodobniej mógłbym po prostu część tej skórki nadszarpnąć. A najlepiej to robić prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Lepiej to jest wyrywać niż obcinać. I jeżeli planuję sobie okulizować taką różę, dajmy na to na 90 cm, to czyszczę sobie pień tak mniej więcej do 1,20 m. Tak, żebym tutaj, gdzie będę zakładał te oczka, miał czysto. Natomiast tu górę zostawiam, dlatego że tutaj musi następować cały czas procesy życiowe, fotosynteza i tak dalej. Tu musi być produkcja składników pokarmowych po to, żeby ten pęd nam po prostu żył. I to samo robię z tymi wszystkimi pozostałymi, czyli sobie obrywam te odrosty. I w ten sposób przygotowuję sobie pień pod nową różę pnącą. I to jest ten pierwszy etap, który o tej porze roku robimy. Drugim etapem, i jeszcze jedna rzecz, te boczne odrosty, które teraz usuwam, one mogą się pojawić tam za miesiąc znowu, nie? I też je będzie trzeba regularnie usuwać.
I to jest ten proces przygotowania pni. Drugim krokiem będzie sama okulizacja i ja wam to pokażę. Chodzi o to, że sami w domu za darmo możecie sobie stworzyć swoją własną różę pienną, mając ten odrost z korzenia. Wiem, że Tomek Atomek próbował to robić i udało mu się i to nie jest takie trudne. Każdy może to zrobić. I powiem wam coś więcej. Nawet nie musicie kupować do tego specjalnego noża do okulizacji, tak zwanego okulizaka, bo ja wam to w lecie pokażę, jak można to zrobić zwykłym nożem kuchennym lub nożem takim tapicerskim. On musi być ostry, to jest bardzo ważne, ale nie musi to być nawet nóż taki specjalny. Także jeżeli chcecie sobie odświeżyć, odmłodzić różę pnącą, to już teraz o tym pomyślcie i albo nie usuwajcie odrostów, tych właśnie odrostów, albo jeżeli już macie takie odrosty, jak te, to przeczyście te pnie, żeby one nie zarosły tymi grubymi bocznymi pędami, bo wtedy będzie dużo trudniej to zrobić i już nie uda się uzyskać tak ładnej rośliny, jak wtedy, kiedy regularnie to będziecie czyścić. Zatem na dzisiaj to tyle i w odcinku, który będzie gdzieś pewnie w lipcu, pokażę właśnie, jak to poprawnie i prosto zaokulizować. Zatem do zobaczenia w lipcu.